Przestrzeń, przyjemność, przyroda. XC90, V90 Cross Country Mazury. Tak Ci się to kojarzy? Oj, zdecydowanie, kiedy mamy do testów tak obszerne auta marki Volvo i jesteśmy w tak pięknych okolicznościach przyrody, jak najbardziej. Przed nami dwa auta, które zostały stworzone na bardzo długie trasy, ale niekoniecznie na bardzo równe drogi. No, na pewno nie są to samochody stricte terenowe, niemniej jednak mamy z nimi gwarancję, że po zjechaniu z głównej asfaltowej drogi nie zatrzymamy się na byle piachu. To prawda, tylko który wybrać? No wiesz co, ja na pewno wybrałabym cross country, dlatego że to były samochody, które od zawsze mi się podobały, bez względu na to, z którego były rocznika. To ja już zacieram ręce, bo ja się cieszę bardzo, że będę mógł pojeździć SUV-em. Uwielbiam SUV-y, a XC90, szczególnie w wersji B5, to jest specjalna wersja. Mamy tutaj silnik diesla wspomagany silnikiem elektrycznym, czyli tak zwany mild hybrid. Dzięki temu mamy lepszy start silnika, no i lepsze spalanie. Także będę mógł to przetestować i bardzo się cieszę. To co, to jedziesz za mną? Oczywiście. Ten samochód to oczywiście nie jest terenówka i chociaż Paweł myśli, że trafił lepiej, to wcale niekoniecznie. Po pierwsze, XC ma większy prześwit, 24 cm, a Cross Country, którym jedzie Alicja, 21 cm. Po drugie, dzięki pneumatycznemu zawieszeniu, jak wybiorę tryb off-road, samochód podnosi się o 4 cm, czyli mam w sumie 28 cm. Nie mało. To daje pewność, że nie zawisnę na dołkach i dojadę dalej niż Alicja. Różnice w tych autach to także postawa za kierownicą, to znaczy ja siedzę wyżej, tak jakby na krześle, co jest moim zdaniem dużo lepsze, no bo widzę więcej. Natomiast u Alicji mamy dużo niższe położenie, nogi bardziej wyprostowane. Są dwie szkoły. Jedni mówią, że dużo bezpieczniejsza jest ta, która jest w tym momencie u Alicji, ta pozycja. Ja jednak wybieram komfort i wygodę właśnie takiego wyższego siedzenia. V90 Cross Country jest co prawda niżej zawieszony niż XC90, ale zastanówmy się, przecież tymi samochodami rzadko kto jeździ po jakichś strasznych bezdrożach. A na zwykłe drogi przez las V90 wystarcza w zupełności. Po pierwsze, jest nieco węższy, a więc łatwiej mieści się w zakrętach niż XC90. Po drugie, jest obłożony plastikowymi elementami, które mają dwa zadania. Auto wygląda bardziej terenowo i agresywnie, ale co ważniejsze, w takim miejscu jak to, w razie jakiegoś przytarcia, przy zaczepieniu o drzewo czy inną przeszkodę, w cross country wymieniamy tylko ten element, podczas gdy w XC90 trzeba wymienić na przykład cały błotnik, a to kosztuje zdecydowanie więcej. Niezwykle przyjemnym elementem tego samochodu są fotele. Mają one zainstalowany system masażu, którego mogę używać zarówno podczas jazdy, jak i na postoju. Mają one oczywiście kilka trybów, które mogę wybrać w zależności od własnych potrzeb. XC mamy takie wygody jak ogrzewane przednie fotele, system audio Bowers & Wilkins, nawigację z wyświetlaniem na przednim panelu przed kierownicą, system head-up display oraz całą masę systemów wspierających bezpieczeństwo zarówno pasażerów samochodu, jak i innych uczestników ruchu. No dobrze, dojechaliśmy, ale dlaczego akurat tutaj? Wiesz, wbrew pozorom konie mają bardzo wiele wspólnego z samochodem. Mechaniczne, no to wiadomo, ale dobra, mamy duże samochody, chciałabyś mi powiedzieć, że będziemy wozić nimi konie? No chyba nie. Jeżeli masz tego typu samochód, to zwykle przydaje Ci się on też do uprawiania różnego rodzaju sportów. Na przykład jeździectwa. Więc ja pomyślałam nawet nie tyle, czy jesteśmy w stanie wsadzić sprzęt jeździecki do bagażników, ale ile jego się zmieści. A że jest duży, to naprawdę dobry pomysł. Do dzieła. Do dzieła. O, myślę, że jeszcze jeden, to spokojnie. Spokojnie. Ja myślę, że nawet jeszcze jeden. Dobra, nie ma problemu, już przynoszę. Myślisz, że wejdą nam 4? Raczej spokojnie. I to nawet bez większego gimnastykowania. Zobacz, że jeszcze dużo luzu zostało. I jeszcze możesz złożyć siedzenia i dzięki temu spokojnie włożysz 8, a nawet 10 siodeł na pewno. Mogę. To co? To chodź przełożymy to teraz do XC90. Weźmiesz jedno, a ja otworzę bagażnik? Nie ma problemu. Myślę szczerze mówiąc, że patrząc po gabarytach XC90 powinno się zmieścić jeszcze więcej siodeł. Zobacz, jaki imponujący bagażnik. Oj tak. No jest ogromny. Trochę jak w autobusie. Troszkę tak.
I nawet nie trzeba za bardzo faktycznie. się starać, żeby to wszystko zmieścić. Dobra, tu mieliśmy 4. Przełożyliśmy właśnie 4 wszystkie z cross country. Tak, i jeszcze spokojnie 2 wejdą. Wkładamy? Tak. Ja jestem przekonany, że gdybyśmy zrobili jeszcze większą gimnastykę, spokojnie 8 siodeł by weszło, a możemy jeszcze złożyć siedzenia, więc bez najmniejszego problemu każdy sprzęt jesteśmy w stanie tutaj zapakować. Więc pojemność niesamowita. No tak, bo moglibyśmy tu jeszcze spokojnie dołożyć toczki, szczotki, buty, ciuchy, wszystko i właściwie by się zmieściło. Prawie. Czyli tak, reasumując, tam weszły nam 4 siodła, tu nam weszło 6. I jeszcze jest luz. I jeszcze jest luz. W obu tak naprawdę jeszcze był luz. Okej. No i oczywiście mamy w jednym i w drugim opcję rozłożenia siedzeń, więc możemy nadal te możliwości pojemnościowe powiększyć. Bez problemu. Sprawdźmy jeszcze, jak się siedzi z tyłu. Komfort jest dla mnie ważny, jeżeli chodzi o pasażerów, bo bardzo często wożę swoją rodzinę. No i chcę, żeby zaznali tego komfortu, którego znany jest Volvo. To co, to najpierw XC90, bo tam aż 7 osób możesz przewieźć tym samochodem. Wow! Czyli można mieć naprawdę rodzinę. Możesz mieć dużą rodzinę. Bardzo dużą. Zapraszam. Dobra, to chodźmy. spróbujmy. Dobra. No muszę Ci powiedzieć, że naprawdę czuję się tu trochę jak w autobusie. Mam bardzo dużo miejsca przed nogami, nad głową. Ten panoramiczny dach daje poczucie przestrzeni. A czy Ty wiesz, że w tym samochodzie możesz jeszcze się rozłożyć jak w samolocie? I powiem Ci szczerze, ja to testowałem wcześniej, strasznie mi się to spodobało, że możesz rzeczywiście tak na pół leżąco sobie jechać, patrzeć przez szybę w dachu i dzięki temu no po prostu odpoczywać. Także to jest super. Do tego jeszcze rolety, dobre nagłośnienie, klimatyzacja specjalnie dla Ciebie. Myślę, że można się tu poczuć jak w takim luksusowym autobusie. To co? Sprawdzamy, jak jest w V90cc? Bardzo chętnie, chodź. O, i od razu pierwsza rzecz, którą można zauważyć, to fakt, że się bardzo łatwo wsiada do środka, jest niższy. Aczkolwiek fakt, że tamten jest wyższy, czyli XC90 powoduje, że łatwiej dzieci włożyć bez najmniejszego problemu. Bez problemu trzymam tutaj nogi. Miejsca jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No, ale jednak trochę mniej niż w tamtym. Ale widzę, że jest bardzo ciekawa roleta, jeżeli chodzi o przestronne okno w dachu. Bardzo lubię, jestem wielkim fanem. Raz, że można więcej słońca wpuścić, a dwa, że potem można to zasłonić. Także super. Jeżeli chodzi o samą wygodę, no to aż sobie posprawdzam, jak się dokładnie siedzi. Strasznie lubię wykończenie Volvo, wiesz, bo dzięki temu czuję się naprawdę tutaj mega komfortowo. No, miejsce nad głową jest też bardzo dużo. Ja nie lubię tych samochodów, w których czuję, że moja fryzura ociera o dach. I to jest po prostu, czujesz się jak w klatce. A tutaj bez najmniejszego problemu. I oczywiście druga strefa klimatyzacji z tyłu, więc wszystko sobie każdy może indywidualnie ustawić. I to jest naprawdę super. Tak jak wspomniałem, ja często wożę rodzinę ze sobą. Jeżeli masz dziecko, które ma już odpowiednią wysokość i możesz zamienić tylny fotel w fotel dla dziecka. Natomiast jeżeli chodzi o super rodzinność, to ten ma dodatkowy rząd siedzeń, tylko żebyśmy go mogli pokazać, musimy najpierw schować siodła. Zróbmy to. To co, to może Ty zdejmiesz roletę, a potem otworzymy siedzenia, ja z prawej, Ty z lewej. Musimy sięgnąć dość głęboko, ale nie jest to trudne. Okej. Ja się muszę dostać tutaj. Mocno składamy siedzenie. I teraz patrz. Wow. I 7 osób Cyk. już się tutaj mieści. Świetnie. To się nazywa rodzinne auto. No. Stop. Volvo, jak żadna inna marka, przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa. Systemy zainstalowane w tych samochodach Dosłownie skanują otoczenie. mają wspomagać kierowcę w celu uniknięcia ewentualnej kolizji. Lub po prostu do nich nie dopuścić. Mamy więc tu system, który ostrzega przed zbytnim zbliżaniem się do samochodu przed nami, w razie czego hamując za kierowcę. Jest system omijania przeszkód, które nagle pojawią się na drodze, jak na przykład duże zwierzęta. Jest także system BLIS, czyli ostrzegania o pojawieniu się pojazdów w tak zwanej martwej strefie. Jest system ostrzegający podczas wyjeżdżania tyłem na przykład z parkingu o samochodach, które jadą główną ulicą. No i jest wreszcie system, który chroni samochód przed zderzeniem czołowym z pojazdem jadącym z naprzeciwka. To coś, czego lepiej nie symulować przed kamerą. Dlatego zobaczcie, jak Volvo pokazało to na wyprodukowanej przed siebie animacji.
No i jak? Wrażenia są naprawdę mocne. Powiem Ci szczerze, że tego się spodziewałem i dostałem dokładnie to, czego chciałem. A jakieś konkrety? Dobra, to teraz na poważnie. XC90 to moim zdaniem przede wszystkim auto dla osób, które jeżdżą w długie trasy lub trudne trasy, lub długie i trudne trasy. Dla osób, które przewożą dużo rzeczy i dużo osób. Tutaj zmieścimy aż 7 osób na wygodnych fotelach i to jest super. Zasadniczo o cross country można by powiedzieć to samo, chociaż faktycznie nie przewieziemy w nim 7-osobowej rodziny. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o długie trasy, to ponieważ cross country ma niżej środek ciężkości, dzięki temu będzie lepiej się trzymał na zakrętach. Ja mam zawieszenie wyższe, dzięki czemu mogę pojechać dalej i jeżeli na przykład byłabyś osobą, która zjeżdża z drogi asfaltowej i wybiera ten off-road, to nie będzie tak, że nagle będziesz zaskoczona, że Twoje auto zawiśnie. Tu jest aż 28 cm po wybraniu opcji off-roadowej, dzięki czemu po prostu zajedziesz dalej i to jest super. To, co mnie również przekonuje, to są plastikowe elementy, którymi cross country jest wykończone, a to oznacza, że jak wjadę w las, to przy terenowych zabawach, jeżeli cokolwiek porysuję, będę mogła wymienić tylko ten plastikowy element, a nie na przykład cały błotnik jak w Twoim XC90. Wydaje mi się tak naprawdę, że wymieniliśmy cały wachlarz naprawdę świetnych argumentów, które mówią dobrze i o V90cc i o XC90. Tak naprawdę to Wy powinniście sami wypróbować te auta, dlatego zapraszamy Was bardzo gorąco do salonu Autogala przy ulicy Toruńskiej w Warszawie. No to co? To jedziemy dalej. O, jak najbardziej. Uwielbiam testy tego Volvo.